Słoika teamy w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotów, w synchronie skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Na startowej linii, gdzie emocje się mieszają. Gołębie, sojki gotowe do lotu, nie czekają. Za sygnałem ruszają jak strzały w przestworza. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. Gołębie, sojki to nowa historia. Historia. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Więc kiedy słyszysz beat, kiedy czujesz flow, pamiętaj o Sojka Team, co na niebie piszą show. To ich gołębie, co przecinają chmury. HG. Na dachach miasta, gdzie cisza przemawia, Sojka Team w niebo patrzy, gdzie wolność się objawia. Wypuszczają gołębie, jak marzenia, co w górę lecą. Każde skrzydło, każdy lot jest jak nowa piosenka. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Kochani, i witam Was niezwykle serdecznie. Jak już pewnie sprawne oko mojego widza zauważył, nowa odsłona gołębnika, w zasadzie całego kompleksu. Każdy gołębnik pomalowany w ten sam sposób. Zyskał nową szatę graficzną, a mówiąc konkretniej, nowy kolor, który w moim przynajmniej mniemaniu jest bardziej neutralny, bardziej wtapia się w otoczenie całej posesji i na pewno na korzyść wizualną hodowcy i wszystkich odwiedzających. Natomiast, jak wszyscy dobrze wiemy, warunków bytowania naszym gołąbkom to nie poprawi. Chciałbym jeszcze tylko dodać, jak już najechałem kamerą, spójrzcie tylko, bodajże o ile się nie mylę, to baner hodowli, który został wykonany przez Pawła Bakuna. Po 2 latach wygląda totalnie jak nowy. Ja bynajmniej nie widzę żadnej utraty jakości, zważywszy na fakt, że jest on usadowiony w takim miejscu, gdzie te warunki atmosferyczne jak najbardziej na niego działają. Naprawdę z czystym sumieniem raz jeszcze polecam i tak jak powiedziałem, od samego początku próbujemy współpracować z najlepszymi, także zdecydowanie Pawełka tutaj polecam. Sami widzicie, bo możemy opowiadać różne sobie rzeczy niestworzone, niemniej jednak no, dowód jest, myślę, jasny i
klarowny. Także gdzieś tutaj, teraz powinien się Wam pokazać numer telefonu do Pawła dla wszystkich tych, którzy chcieliby taki baner sobie zakupić. Myślę, że tyle w tym temacie. I tak jak powiedziałem, że nowa szata graficzna, nowy kolor w żadnym stopniu nie pomoże naszym podopiecznym, nie poprawi ich bytowania, to już kolejna rewolucja zdecydowanie poprawi ten byt, a jest to ta oto wojlera zimowa, tak zwana, zrobiona naprawdę dość konkretnie, dość stabilnie. Jest ona naprawdę potężnych gabarytów i przyznam się szczerze, że już w pierwszy dzień, a było to jakieś 3 dni temu, gołąbki po wyjściu naprawdę szybko się zaklimatyzowały. U nas ta wojlera, prócz tego, że oczywiście ma na celu komfort gołąbków, żeby miały dużo miejsca, spełnia wyjątkowo w tym roku podwójną funkcję. Jak widzicie, o czym już mówiłem aż do znudzenia na poprzednich materiałach, kłopoty z odbijaniem się, chcieliśmy gdzieś tam zamontować nowe wloty, co również zostało uczynione. Zaraz Wam pokażę wloty typu neon i jak to zwykle z takimi produktami tyle ile zwolenników, tyle też przeciwników, ale jakby to już myślę, że każdy jest do tego przyzwyczajony. I teraz właśnie druga funkcja tej wojlery, że bezproblemowo gołąbki, które tu są, uczą się już do tych nowych wlotów i tak przez całą zimę. Póki co mamy podniesione te tak zwane gable, wskoki. Jest tu tylko pusta przestrzeń. Muszę Wam powiedzieć, że gołąbki zatrybiły od razu, od pierwszej chwili i uważam, że naprawdę jest to najlepsze, co zrobiliśmy w ostatnim czasie dla naszych gołąbków. Zdecydowanie na ogromny plus. Jak już też mówiłem na wcześniejszych materiałach, powtarzam to po raz kolejny, w tym momencie są tu tylko gołąbki tak zwane jednoroczne, a w zasadzie jeszcze młode, ponieważ no rok jeszcze się nie skończył. Także gdzieś tam sobie obierają cele, z małym tylko wyjątkiem. Tutaj mamy jedną parkę, w zasadzie tu widzimy teraz samiczkę dorosłą, a tu widzimy jej partnera na klapie. Są tu one z racji tego, że gdzieś tam niestety nie dojrzeliśmy i wylęgły się młode, a jak wiemy, wszyscy, którzy mnie znają, no, że tak powiem, nie mamy w zwyczaju kasować gołębi, choćby nawet wylęgły się przez przypadek. Ja myślę, że gdzieś to zagospodarujemy. Zdecydowanie jest po bardzo fajnych gołąbkach, dlatego myślę, że na pewno nowe przeznaczenie, niekoniecznie w naszej hodowli, dla nich się znajdzie. Także naprawdę ogromnych gabarytów. Teraz chodzę sobie w środku. Tutaj spójrzcie, no jestem przeszczęśliwy, że udało nam się takie coś zrobić. Tu może rzut oka na kolejne gołębniki. Jak widzicie, wszystko fajnie wtacza się, również pasuje do samego domu, którego tam pokazywał nie będę. Wojlera ma też oczywiście drzwi, przez które można do niej wejść. Również można też zajść tu do gołębnika rozpłodowego. No naprawdę polecam wszystkim hodowcom. Jest to jakiś tam wydatek, chociaż nie ukrywam, że nas to troszeczkę taniej kosztowało z racji tego, że siatkę odkupiliśmy od Marcina Kubicy, który ma w tym roku nieco inny pomysł. Także ja myślę, że on siatkowego problemu się pozbył,
a ja zyskałem coś, co potrzebuję. Jak to zwykle, wszyscy zadowoleni. Kolejnym niewątpliwie plusem i, że tak powiem, pozytywnym skutkiem ubocznym takiej wojlery jest fakt, że gołąbki potrafią się mega fajnie kąpać zawsze bliżej natury, gdzieś tam na świeżym powietrzu. Nie mamy, prawda, mokro na gołębniku, tym bardziej w okresie, powiedzmy, jesienno-zimowym jest to ogromny plus. Także jak widzicie, no póki co słabych stron takiego rozwiązania ja przynajmniej nie zauważyłem i mam nadzieję, że i wy bardzo do tego pomysłu przychylnie się odniesiecie. Także moi drodzy, jak widzicie, nie próżnowałem. Tutaj właśnie teraz wyległy bardzo ochoczo pod wojlerkę, tą swoją, powiedzmy, stałą wojlerkę, starsze samczyki, które już niebawem zostaną przeniesione do swojego gołębnika i dołączą do tych oto samczyków jednorocznych. Także jak widzicie, tak to wygląda. Prostota, funkcjonalność. Próbujemy coś zmienić, coś poprawić, coś ulepszyć, bo to najlepszy czas między sezonami, ponieważ w sezonie lotowym, jak wszyscy wiemy, już jest za późno. Z takich pozytywnych rzeczy jeszcze, dzisiaj w ogóle jestem bardzo na tak. Super fajny dzień, jak na ostatnie dni, to naprawdę jest bardzo fajnie. Ruszyła poczta, moi drodzy. Wreszcie ruszyła poczta. Z tym, że z tego, co mi wiadomo, no są drobne takie niuanse. Do tej pory można było gołąbki wysyłać w sposób, którym po prostu kurier przyjeżdżał do nas, odbierał paczkę, płacił odbiorca i tak dalej. Zresztą pewnie bardzo dobrze o tym wiecie. Natomiast w chwili obecnej wygląda to tak. Z tego, co mi wiadomo, gołąbki można wysyłać jedynie do środy, a nie do czwartku, jak to było przedtem. Kolejną sprawą, bardzo ważną jest, że skończyły się paczki za pobraniem, czego możemy się tylko domyślić, że zdarzały tam się takie sytuacje, że niestety ktoś nie odbierał gołąbków. Dlatego też poczta postanowiła taki krok wprowadzić, czyli najpierw trzeba zapłacić za paczkę, a następnie ten gołąbek pojedzie do właściciela. To jest to. Oczywiście karton, że musi być specjalnie przystosowany, to też raczej jest już wiadomo. I myślę, że tyle o tej poczcie. Może się zdarzyć czasem sytuacja, że nie każda placówka jeszcze o tym będzie poinformowana, ponieważ no troszeczkę to jest dziwne, ale wiem, że jedni już mają info, inni jeszcze nie mają. W każdym bądź razie ja, z racji tego, że będę wysyłał, poprosił mnie tutaj mój serdeczny kolega Denis Chluba z Opola o jakiegoś gołąbka, żeby wesprzeć aukcję charytatywną. Oczywiście nie odmawiamy. Postanowiłem przejść się i dokładnie dowiedzieć się, jak to wygląda z tą wysyłką. U mnie są wszyscy poinformowani, także gołąbek jutro jedzie do Denisa, gdzie zostanie przekazany na ową aukcję. Ponadto, z racji tego, że wreszcie mamy, że tak powiem, rozwiązane ręce w tym temacie, to już niebawem, w każdej chwili może to się w zasadzie zdarzyć, no rozpocznie się aukcja naszych gołąbków na portalu
na portalu Gołąb w sieci, tak jak to było inne lata. Także wszystkich tych zainteresowanych, którzy chcieliby nabyć jakieś gołąbki, zapraszam do śledzenia aukcji. O ewentualnym terminie jeszcze powiadomimy, ponieważ o ile większość rzeczy mamy już dopięte, to finalnego terminu rozpoczęcia aukcji nie mamy. Jak tylko coś się dowiem, będę Was informował. Ponadto wszyscy ci, którzy do mnie dzwonili przed tym sezonem, w którym jeszcze poczta była zamknięta i chcieli nabyć, a jedynym problemem był transport, proszę o kontakt. I myślę, że co, moi drodzy, tyle ode mnie. Nie zamierzam się tutaj odnosić do tak zwanej bajtrylowej afery. Pewnie w większości wiecie, o co chodzi. Nie. Ja po prostu żyję własnym życiem. Ja uważam, że każdy ma swój światopogląd, swój, że tak powiem, mózg. I jeśli uważa, że jest to dobre dla jego hodowli, robi jak uważa. Jeśli uważa, że tak nie jest, również mi nic do tego. Ja mogę tylko powiedzieć osobiście, że nigdy w życiu jeszcze bajtrylu nie stosowałem, ponieważ jakoś tak się zdarzyło. Może nie było okazji, może nie było potrzeby, więc nie jestem w stanie nic na ten temat Wam tutaj powiedzieć, czy on jest dobry, czy jest niedobry. Kochani, tyle ode mnie. Życzę Wam super końcówki pierzenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, przygotowania do świąt, a później co? Wystawa gołębi w Katowicach. Hotel zabukowany. Będę na pewno. Będę chciał się spotkać z Wami, z jak największą grupą. Być może po prostu o którejś godzinie, w któryś dzień umówimy się w danym miejscu i spotkamy się wszyscy, przybijemy piątkę, zrobimy fajne zdjęcia na pamiątkę, porozmawiamy i tyle. Także jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia.